Michał Cichy, MMA.PL, a ze mną jest Norman Parke oraz tłumacz Hubert Rublewski. No to na początek, Norman, wydaje mi się, że tu się czujesz trochę jak ryba w wodzie. Yeah, Poland's like my second home. Poland, Polska. Yeah, I've got a good fan. Like I've been fighting in Poland since 2017. You know, since I fought with Kasjo, my first fight against Mateusz Gamrot. I think after my fight with Boris Mankowski, my social media grew, you know, after this fight because Boris has got a big name in Poland, and now that I'm fighting on Fame MMA, obviously my social media is going to go up even more, and I think the Polish people respect that I'm a tough fighter, you know, and I come to put on a good fight every time. Maybe not my last fight with Gamrot, but you know, in general, all my other fights I put on a good fight. Tak, Norman czuje się tutaj bardzo dobrze, mówi też ogólnie o państwie, nazywa Polskę swoim drugim domem. Walczy tutaj od 2017 roku i podkreśla, że po walce z Borysem Mańkowskim jego social media wystrzeliły w górę i twierdzi, że ludzie w Polsce doceniają to, że jest takim zawziętym fighterem po prostu. Wspominasz tutaj, że po walce z Borysem Mańkowskim twoje social media poszły bardzo do góry. W takim razie powiedz, jak to wygląda teraz, skoro walczysz z Kasjo, z bardzo medialnym zawodnikiem? Oh yeah, of course. I knew when I was coming to fight on this promotion, it's like big publicity, you know. This promotion is very, very social media influencers and stuff like this. And I'm not really into that too much. I don't care about the social media, but I understand this is part of the fight game. You need to do this. And if you're a young fighter coming up and you don't want to do this, it's going to be a long way to get to the top too. You know, it's going to be a long way to get, you know, a good name for yourself. You got to market yourself. You got to sell yourself also. So, but yeah, of course, from the last press conference, my social media went up even more, and that's it. You know, I just get on with it. Just training. Number one, just focus on training. Tak, Norman wiedział, że jeżeli przyjdzie do Fame MMA i szczególnie właśnie bić się z Kasjuszem, to jego social media wystrzelą jeszcze bardziej w górę. Akceptuje, że jest to część obecnie właśnie sportu, wie, że taki na przykład młody zawodnik, który by to raczej ignorował, miałby dużo ciężej, żeby dostać się na top, reklamować po prostu siebie i swoje imię i swoje walki, ale jednak mimo to wszystko wie, że po pierwszej konferencji, już tej poprzedniej, jego media wystrzeliły w górę, ale skupia się na treningach. Z Kasjo się dość mocno wyzywacie i on tak zaczął cię nazywać Norman Pałka. Czy to cię wkurza? Jakoś cię to denerwuje? No. I like a bit of banter, you know. Maybe he knows what I mean. Where I'm from, we do this all the time. We slag each other all the time. Banter every day. So for me, I just laugh at this. I can take this, no problem. So part of the game. Dobra, nie ma z tym problemu, wie, że tak samo właśnie jak mówi w Irlandii Północnej, tak zwany banter, czyli takie żartowanie, przytykanie sobie, takie podszczypliwe teksty są na co dzień, także to dla niego nie jest nic nowego i wie, że to też jest właśnie część tej całej zabawy. Całe przygotowania będą w Polsce, czy planujesz robić w Irlandii więcej treningów? More in the Northern Island. Yeah, I train back home for the fight, yeah, because non-cost MMA is more wrestling, more kickboxing. And I don't want to be in the gym where I'm just going to be boxing someone, you know. I don't think it's right. But in my gym there's good striking, very good strikers in my gym. I've got 3 real good strikers I spar with. I've been sparring with them for the last maybe 5 weeks, 6 weeks, and this is enough. They're kind of like same height as Kasjo's, same height, same reach. Good condition. These guys got very good condition. These guys can fight 5-minute rounds, no problem with me. So what more do I need? I don't need anything else. Just a few group of boys train together, and that's it. So I train back home for the fight. Norman mówi, że całe swoje przygotowania odbywa w Irlandii Północnej. Nie chce trenować w Wankosie, bo tam oczywiście w grę wchodzi przede wszystkim grappling, również kickboxing, a w swoich rodzinnych stronach sparuje z 3 zawodnikami, którzy, jak mówi, są bardzo dobrymi stójkowiczami, przypominają mu, z tego co zrozumiałem, Kasjusza pod tymi względami, mają bardzo dobrą kondycję, mogą walczyć 5 rund po 5 minut i właśnie tam się przygotowuje. Jak to jest z tym kontraktem w KSW? Rzeczywiście nie możesz walczyć? Jakoś to będzie rozwiązane? Twoja walka będzie poza granicami Polski, czy możesz walczyć?
in the contract with KSW, it states that if you're not the champion, you can fight anywhere, but just not Poland. I can fight all over the world, but just not in Poland when I'm not the champion. But if I am the champion, I can't fight anywhere. I'm exclusive to KSW on every country. But I'm not the champion, so I can fight outside Poland. So I'm not blocked. They can't block me from this fight. And I know from here on in they're not going to do anything more. I'm feeling pretty confident they're not going to do any more than this, because after my fight, I'm going back to fight on KSW after this fight, because my passion, number one passion, is MMA. I like everything, and this is just a different challenge for me to come and fight the former boxer, YouTuber guy, social media guy, Warsaw Shore guy. You know, this helps me get some good publicity. I understand that, and it helps me get paid some good money too. That's what I'm here for, to get paid good money and come and punch someone in the face for 5 rounds. Because I know that people talk shit online. You know, people talk a lot of bullshit online saying, oh, you're a former UFC guy, what are you fighting with this clown for? Because I think this is a little bit jealousy, you know, because if these guys had the opportunity for it, like me, they would take this opportunity 100%. So some people should just sit back and relax and enjoy the fight, because it's going to be a good fight. You said that you're going to come back to KSW? Yes? Yeah. Norman powiedział, że w kontrakcie ma zapis taki, że jeżeli jest mistrzem, to nie może walczyć w żadnej innej federacji, może walczyć tylko w KSW. Jeżeli natomiast nie jest mistrzem, to może walczyć w każdej federacji, tylko poza granicami Polski. Tak to skomentował. Powiedział jednak, że dla niego to jest, z tego co teraz zrozumiałem, raczej jednorazowa przygoda. Przyszedł tutaj oczywiście na walkę z Kasjuszem w boksie, ale potem zamierza wrócić do KSW. Czy czujesz teraz jakąś presję w związku z tym, że jesteś przedstawicielem sportu, Kasjusz jest takim celebrytą bardziej niż sportowcem? Jeśli byś przegrał, to tak naprawdę dasz ludziom pole do pożywki, że zawodnicy MMA są lepsi niż prawdziwi zawodnicy. That's the fight game. Anything can happen. He's a showman too, but he can box. You know, he's got a lot of experience in boxing. So I don't think there's. In every fight, there's a little bit of pressure. There is pressure, you know. There's a lot of pressure on me to make weight too. Like lots of pressure for me to make weight, and then you got to fight the next day. But there's less pressure because I don't need to cut myself or kill myself to make the weight. I'm already ready to fight here the way I am. So that's less pressure gone. There's just a little bit of pressure in every fight when you step into the fight. And when any fighter says they don't get pressure, they're lying. 100% you need this little bit of pressure because it makes you faster. And but this is natural. This is like I fought all over the world. What am I to be worried about? I've been to Brazil 2 times. I've been to Las Vegas in the MGM Arena, San Jose, Mexico. Been all over the place fighting. So this is just, you know, another fight for me in Poland. I've had 7 fights in Poland. This will be my 8th fight in Poland. But for the first time, people's going to cheer for me because people want to see this guy's ass get whooped. Norman mówi, że to będzie jego 8. walka w Polsce, ale po raz pierwszy ludzie będą kibicować, bo chcą, żeby, cytując, kopał tyłek Don Kasjo. Mówi, że nie czuje takiej presji, walczył na całym świecie, nic nie jest dla niego nic nowego. Dodał również, że jeżeli jakiś zawodnik mówi, że nie czuje w ogóle presji, to kłamie. Twierdzi, że potrzeba jest chociaż właśnie troszkę tego stresu, żeby występować na najwyższym poziomie i akceptuje, że jest to część po prostu tego sportu. Jesteś zaskoczony, że Mateusz Gamrot myśli, że ty wygrasz? Zdziwiony jesteś, że pozytywnie się o tobie wypowiedział? I know someone asked that question and he sent me some Instagram story. I think the first Instagram story was Norman goes to Fame MMA because he's scared after my fight and after Boris. He fucked my head up. But my head's already fucked up. You can't fuck it up anymore. So this don't mean nothing. They know exactly why I'm here. I'm here to get some good money. You know, 100% I'm here to get some good money, and I'm coming here to fight like every time. But me and Gamrot's cool now. He whipped my ass, so we're cool. Norman mówi, że było chyba 2 Instastory z Mateuszem Grotem. Na pierwszy mówił, że Mateusz mówił, że Norman uciekł do fejmu, ponieważ tam Mateusz skopał mu tyłek, ale Norman podkreśla, że po tym jak właśnie jego tyłek został skopany przez Mateusza, już teraz są na dobrych relacjach. Jest jeszcze inny taki, można powiedzieć, freak fight boxer, youtuber kontra zawodnik MMA, Ben Askren z Jake'em Paulem. Jak ty typujesz tam, czy Ben Askren da radę? Yes, when
Yeah, I seen this here. I watched the press conference, and I think, you know, I kind of like Jake Paul in a way, but this last press conference is a little bit make him look like an asshole. He made himself look like an asshole. Ben Askren was cool, you know, but this is just part of Jake Paul's game. Get people to hate him, more people watch the fight. And I think it's a new trend. You're going to see more of this, like YouTubers, social media influencers who've maybe boxed before or did maybe wrestling or judo. They're going to fight like former UFC fighters or MMA fighters in general. But it's a good business. I think it's a new business. Fame MMA is a very big business. You know, no matter what people say, it's very big business. They sell lots of pay-per-view, and I got an opportunity to fight on it. So I'm happy for the opportunity. Some people don't like it, but fuck it, you know. I'm doing my thing. Nobody's going to stop me from doing my thing. And Polish people like sports, you know. Polish people, like if you look at Polish sports and the way they follow the sports, it's like never seen before. Like even football, Polish football, the smaller teams, like in Łódź, I seen like a small stadium. This guy says they're not even first division, they're maybe Division 1, and they sell the stadium out every time. So the Polish people are very passionate about sports, and I like to be here fighting. Norman mówi, że widział konferencję, na której, na której Jake według niego wyszedł na, cytując, dupka, a Ben Askren podczas tego był raczej spokojny i no, opanowany. Powiedział również, że widzi ten trend właśnie takich freak fightów, gdzie na przykład osoba z internetu walczy z osobą czysto ze sportów walki i podoba mu się, rozumie to, wie ile ludzi to zbiera po prostu do oglądania pay-per-view, rozwija to sport, no i akceptuje to. Sorry, I didn't say how the fight's going to go, but I think Jake Paul's underestimating Ben Askren. Ben Askren don't look like a good boxer, but one thing he's got that people will, a lot of people will never have, he has wrestling toughness, you know. And when you do Olympic wrestling at any level, like Olympic wrestling especially, your mentality is very strong, very, very strong. And I can see like Ben Askren's mentally strong, and he's going to use that and bring that into the fight, even though he's not maybe a very good boxer. But I think he's got powerful punches, you know, and I think he's going to maybe try and push the pace and get Jake Paul up in against the ropes and clench and do dirty box. And I think this is a good tactic to stay close and make a dirty fight, because Jake Paul's going to be eager to knock him out, and I don't think it's his only chance to win by knockout, I think. But he's younger and he's faster, but I still think Ben Askren can win this fight. Yeah, I believe he'll win the fight, Ben Askren. Norman jeszcze dodał, że zapomniał powiedzieć, jak według niego pójdzie walka. Powiedział, że według niego Jake Paul lekceważy Bena Askrena. Wie, że Ben być może nie wygląda na dobrego stójkowicza, jeżeli chodzi właśnie o boks, ale podkreśla, że jako wrestler ma na pewno w sobie taką pewną zawziętość, co pozwala mu na, po prostu gwarantuje mu mocną głowę, jeżeli chodzi o grę mentalną, i po prostu przewiduje to, że Ben będzie go naciskał, zrobi z tego taką nieco uliczną bójkę, trochę nieczystego boksu. I uważa, że jest to dobra taktyka i przewiduje, że tak właśnie może to wyglądać, tym bardziej, że Jake Paul raczej będzie starał się znokautować Bena Askrena. Dobra, dziękuję wam bardzo, panowie. Dzięki Norman, dzięki Hubert. Thank you. Thank you, translator.